tak naprawdę to nie ma na świecie ludzi dużo mądrzejszych niż ja. Mamy możliwości. Mamy możliwości, bo opanowaliśmy jeden straszliwy mechanizm, który Polskę niszczył przez poprzednich wiele lat. Mechanizm okradania Polski. Jest takim wielkim strategiem, że przebił Napoleona. Kaczyński? Oczywiście. Nie można pozwolić na to, żeby społeczeństwo miało wierzyć, że my kłamiemy. Cześć, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Kolejny poniedziałek, kolejny tydzień, kolejne wyzwania. Ale jak zawsze pozwólcie, że zacznę od podziękowań. Grażynka, bardzo Ci dziękuję za wpłatę. No i oczywiście Jarosław Łyżwa, Tobie również z całego serducha dziękuję za zasilenie tego lewackiego kanału. Bardzo Tobie, Grażynka, i Tobie, Jarosławie, bardzo dziękuję. Wam wszystkim dziękuję oczywiście za wczorajszego live'a. Jak zawsze przemiło spędziłem z Wami czas. No i oczywiście już zapraszam na przyszłą niedzielę. Moi drodzy, dzisiaj Wam troszeczkę obrzydzę wieczór czy noc, nie wiem jak będziecie oglądać, lub poranek. Dzisiaj będzie o Jarusiu, o siewcy nienawiści, aż mi słów brakuje, o konstruktorze wszelakiego zła w naszym kraju. Jarosław K., szef zorganizowanej grupy przestępczej, znany w półświadku jako pan prezes. Jak pamiętacie, 2 razy z rzędu wygrał wybory, współpracując z innym bardzo wpływowym przedsiębiorcą z Torunia o pseudonimie Ojciec Dyrektor. Po zdobyciu władzy za pomocą swoich ludzi, w większości recydywiści z wyrokami, rozmontował wszystkie ważne struktury państwowe w taki sposób, aby nic nie działało prawidłowo. Po przejęciu całkowitej kontroli nad państwem mógł bezkarnie kraść, robić co mu się żywnie podoba, ponieważ wymiar sprawiedliwości oraz policja były obsadzone jego zbirami. Mając korzenie rosyjskie, rodzinę w aparacie PZPR, od małego otoczony SB-kami, powiem tak, inaczej to ujmę, gdybym ja miał rosyjskie korzenie, rodzinę w aparacie PZPR i od małego był otoczony SB-kami, nie śmiałbym wyzywać Polaków od zdrajców, komuchów gorszego sortu. Ale Jarosław to jest Jarosław i Jarosław, mając właśnie rosyjskie korzenie, rodzinę w aparacie PZPR i od małego właśnie był otoczony SB-kami, jemu nie przeszkadzało wyzywać Polaków od zdrajców, komuchów gorszego sortu i co tam sobie tylko zażyczycie. Zresztą cały jego życiorys to jedno wielkie kłamstwo. Willa, nazwijmy to umownie willa, w której teraz zamieszkuje, też nie jest Kaczyńskich. Ten dom, tą willę, nazwijmy to umownie, odebrano zasłużonemu żołnierzowi, który otrzymał ją od Piłsudskiego. Ich wysiedlono i dali to ubeckiej rodzinie Kaczorów. Cała jego rodzina to bolszewiki, ubeki, esbeki, komuchy. A sam Kaczyński, dziad, kłamca, nierób, żyjący całe życie z nas, podatników. Taki typowy faryzeusz. Tak jak mówiłem, cała ta jego historia, ta biografia to
Jedna wielka manipulacja i kłamstwo. Rodzina tego herszta PiS-u przybyła do Polski z Rosji, spod Odessy. Kaczyński nawet kłamał o udziale swojej matki w powstaniu warszawskim, gdzie Duda dał jej odznaczenie pośmiertne Virtuti Militari. Kaczyński od początku był powiązany z Rosją i jest do teraz. Już nie będę wspominał, bo już o tym mówiłem, jak przez 1,5 roku spotykał się z oficerem KGB Wasinem. Pili sobie wódeczkę i rozmawiali o pewnie dobrobycie naszego kraju. Został zaproszony i poszedł do ambasady ZSSR w swoim czasie w rocznicę wybuchu rewolucji październikowej. Także Jaruś nie jest taką dziewicą, na jakiego się lansuje, za jakiego się ma, ale historią. Ja chcę troszeczkę powiedzieć dzisiaj o współczesności, o tym, co on robi z rodakami, co on robi z naszym krajem. Wszystko wskazuje na to, że przyjaciele nasi są w Moskwie, a nieprzyjaciele są w Waszyngtonie. Moi drodzy, ten kieszonkowy dyktator znów jest w trasie, wyobraźcie sobie. Znów ta sama opowieść o złym rządzie, o strasznym Tusku, o dobrym prezydencie, z zapewnieniem, że PiS ma wypróbowanych polityków gotowych do przejęcia władzy, ludzi, którzy są w stanie pokierować państwem. Tak czy inaczej, trwa kampania kłamstw, bredni, nienawiści, wyzwisk, prowadzona przez ojca narodu i jego pachołków. PiS gra na obniżenie frekwencji, bo ma ogłupiony przez Rydzyka i spółkę elektorat. Żadnych ustępstw tutaj, moi drodzy, z naszej strony. Twardo powtarzać, że pisowcy to fagasy Putina, skorumpowana szajka i jest po prostu obowiązkiem każdego przyzwoitego obywatela naszego kraju wytykać wszystkie błędy, wszystkie kłamstwa, wszystkie machloje tej zorganizowanej grupy przestępczej PiS. I moi drodzy, nie oszukujmy się, w każdym kraju są ludzie mali, zawistni, zakompleksieni. Normalnie dryfują na marginesie, bo nikt rozsądny nie buduje państwa na podłości. Ale nie u nas. Niestety Polska miała pecha, bo trafił się polityk, który zrozumiał, że na nienawiści można zrobić karierę. Nazywa się Jarosław Kaczyński. Tyle lat, ile on już siedzi u sterów, że tak powiem, przez ten czas nie zbudował nowoczesnej gospodarki, nie zostawił wielkich reform. Jego jedynym dziełem jest armia takich frustratów przekonanych, że są elitą, tylko dlatego, że ktoś pozwolił im gardzić mądrzejszymi. W każdym normalnym kraju przyzwoitość daje awans, a miernota kryje się w cieniu. U Kaczyńskiego chamstwo awansowało na patriotyzm, a pogarda na program polityczny. I to nie jest jakiś wypadek, to jest metoda, moi drodzy. I dopóki tego nie nazwiemy po imieniu, że jego reżim wyrósł na najgorszych cechach zawiści, tchórzostwie, nienawiści, to Polska zawsze będzie ryzykowała, że pojawi się następny tak zwany zbawca, który znowu zrobi imperium z ludzkiej małości. Jeżeli można, panie redaktor, my jesteśmy profesjonalną opozycją, a wy jesteście zwykłymi amatorami. On to naprawdę kurwa powiedział. Słyszałeś? Tak powiedział. Oni są profesjonalni, kurwa tak powiedział. Daj jeszcze raz posłuchać, bo nie wierzę. Posłuchaj to.
Dobre, co? Panie redaktor, my jesteśmy profesjonalną opozycją. Ja pierdolę, ale cy. Wójcik tak powiedział, oni są profesjonalną partią. Nóż kurwa nie mogę. A tamci są amatorami. Wy jesteście zwykłymi amatorami. Nóż kurwa nawet olejnik nie wytrzymała. Włóżcie sobie lód w Ja pani majtki. powiem, Pamięta pan o lodzie w majtkach? Włóżcie sobie lód w majtki. Nóż kurwa nie mogę. Oni są profesjonalni, a tamci amatorzy. Jezu, nie wytrzymam. Muszę jebnąć kielicha, bo na trzeźwo nie idzie wytrzymać. Moi drodzy, jak większość z Was z pewnością pamięta, 45 lat temu Polacy powstali i narodził się wielki ruch. 10 lat później Polska stała się państwem demokratycznym. Przez kolejne 25 lat ciężko pracowaliśmy, aby odbudować kraj i stworzyć po prostu piękne miejsce do życia. No ale potem niestety władzę dostał ten socjopata i zaczął wszystko niszczyć jak w amoku. I tak jak wspomniałem wam, w każdym narodzie są ludzie podli, mali, zawistni. W każdym, bez wyjątku. Każdy zna takiego, który doniesie na sąsiada, bo ma lepiej, który z radością podłożyłby komuś nogę, żeby choć przez chwilę poczuć przewagę. Który kopnie słabszego, bo sam całe życie czuł się nikim. Normalne takie jednostki dryfują, tak wspomniałem, na marginesie. Są żałosne, ale nieszkodliwe. No i tak wam już wcześniej wspomniałem, niestety nasz kraj miał pecha, bo trafił się polityk, który zrozumiał, że na tej ludzkiej małości można zbudować imperium. I to jest właśnie Kaczyński. I tu można powiedzieć, że to jest jego jedyny, prawdziwy, nazwijmy to umownie, sukces. Kaczyński nie ma na koncie, tak mówiłem, wielkich reform, nie stworzył nowoczesnej gospodarki, nie prowadził kraju do rozwoju, a przez te 8 ostatnich lat wręcz cofnął nasz kraj w rozwoju. Jego budowlą jest coś znacznie bardziej prymitywnego, taka wspólnota frustratów. To jest taka armia ludzi, którzy nigdy niczego nie osiągnęli, którzy przez całe życie przegrywali, a teraz usłyszeli, że to nie ich wina, że są elitą narodu, że ktoś ich wreszcie docenił, że mają prawo gardzić wszystkimi, którzy są mądrzejsi, bogatsi, lepiej wykształceni. Kaczyński nie odkrył Ameryki, ale odkrył coś, czego inni politycy bali się wypowiadać na głos. Bo łatwiej jest rządzić nienawiścią niż rozumem. Nienawiść jest tania, nienawiść jest prosta, a nienawiść daje poczucie siły. Trzeba tylko ją stale podsysać, a on robi z tego metodę po prostu polityczną. Ten typ śląskości, to twierdzenie, że istnieje naród śląski, my rzeczywiście traktujemy jako w istocie zakamuflowaną opcję niemiecką. I dzisiaj, moi drodzy, ta trucizna, którą wydalił z siebie Kaczafi, płynie w Polsce wszędzie. W internecie, w radiomaryjnych kazaniach, na partyjnych wiecach, w studiach Republiki, w tych wszystkich pseudoprawicowych portalach, gdzie tylko zechcecie. I to nie są przypadkowe jakieś wybuchy emocji. To system, to jest projekt. Kaczyński stworzył po prostu armię tresowaną w pogardzie. Każdy naród ma swoje światło i swoje ciemności. Polska oczywiście też. Ale dopiero Kaczyński zrobił coś, czego nie zrobił nikt przed nim.
Kaczyński postawił właśnie tą przysłowiową ciemność na piedestale i nadał jej partyjne legitymacje, dodał mikrofony, kamery i pełną medialną obsługę. Z ludzi małych, zakompleksionych i pełnych żółci zrobił prawdziwych patriotów, a z tych, którzy budowali, tworzyli, rozwijali nasz kraj, zrobił wrogów narodu. I jego geniusz, jeśli można to tak nazwać, polega, moi drodzy, na odwróceniu ról. W normalnym państwie takie miernoty kryją się w cieniu. U Kaczyńskiego stali się bohaterami. W normalnym państwie elity ciągną swój kraj do przodu. U Kaczyńskiego elity zostały rozdeptane, oplute i nazwane zdrajcami. I to nie jest, moi drodzy, przypadek. To jest mechanizm zimny i wyrachowany. Historia oceni go różnie. Może nazwą go manipulatorem, może zgorzkniałym dziadem, który z nienawiści do ludzi zrobił polityczny kapitał. Ale jedno jest, moi kochani, pewne. Nigdy wcześniej w Polsce podłość nie była tak wynoszona na przysłowiowe ołtarze. Nigdy wcześniej takie zawistne charaktery nie dostawały orderów i państwowych etatów. Nigdy wcześniej chamstwo nie było tak premiowane, a przyzwoitość tak karana. Moi drodzy, ale jedno jest pewne. Nigdy wcześniej w Polsce podłość nie była tak wynoszona na ołtarze, jak powiedziałem. I dopóki tego nie nazwiemy po imieniu, dopóki nie przyznamy, że fundamentem tego kaczystowskiego reżimu były po prostu najgorsze cechy ludzkie, zawiść, tchórzostwo, nienawiść, żadna zmiana w Polsce nie będzie prawdziwa. Bo jeśli tego nie zrozumiemy, przyjdzie kolejny taki Kaczyński i znów zbuduje władzę na tych, którzy zamiast spojrzeć w lustro, wolą krzyczeć, że winny jest ktoś inny. Czy dziś nadal oklaskiwałby pan Donalda Trumpa? Proszę pana, ja nigdy nie oklaskiwałem, nie miałem nawet okazji do tego, żeby oklaskiwać Donalda Trumpa. Też powiem. I powiem wam, moi drodzy, tak, do dnia dzisiejszego ten herszt mafii PiS, Kaczyński, zamiast być osadzonym w areszcie śledczym za złodziejstwo, oszustwo, kłamstwo, zdradę Polski, głoszenie bolszewizmu, bryluje w najlepsze w mediach. I powiem wam tak, ta bolszewicka łachudra kopiuje działania żywcem wyciągnięte z Stalina i Hitlera. Minęło prawie 2 lata rządów koalicji, a ta kanalia Polski śmieje się nam prosto w nos. I to jest naprawdę skandal. Kaczyński to taki, można powiedzieć, jak powiedziałem, kieszonkowy dyktator albo tyran z lektury. No i oczywiście ma teraz Nawrockiego na baterię. Kaczyński znów objawił się, jak wam wspominałem, narodowi i wyznał, że Polska potrzebuje pełni władzy. W jego ustach to brzmi jak oferta telezakupów. Kup pan, nie wiem, cokolwiek. Na przykład u Kaczyńskiego kup pan tyranizm, a drugi dostaniesz gratis, a jako bonus prezent, co działa jak taran. No, można wymyśleć cokolwiek. Może tak, dodam jeszcze taran, no nie z żelaza, ale z lektury i na kółkach, z odpustu, dudni, trzęsie, a w środku siedzi
Karolek na baterię. Chłopiec z doktorem, który myśli, że smycz od Kaczyńskiego to insygnia prezydenckie. Nawrocki, ten nasz prezydent na baterię, zachowuje się jak figura z Muzeum Woskowych takich grotesek. Trochę się rusza, trochę coś tam mruczy o wartościach, ale każdy widzi, że kabel prowadzi na Nowogrodzką. Dla mnie Nawrocki to taki kibol z doktoratem, homofob w todze, obrońca narodowej wersji Bigosu i Różańca. No, taka głowa państwa na miarę marzeń prezesa. Tylko czyje to marzenia, bo, no tak powiedziałem prezesa, bo Polaków z całą pewnością nie. A sam Kaczyński to już jest, moi drodzy, osobny kabaret. Taki żoliborski Napoleon, niski ciałem, wielki w ambicjach, który od lat próbuje udowodnić, że bez niego Polska by się rozpadła. Kaczyński to jest taki człowiek, który kiedyś obrażał protestujące kobiety, potem studentów, jeszcze później nauczycieli. No, mistrz takiego politycznego chamstwa, który na sejmowej mównicy potrafił nazwać przeciwników zdradzieckimi mordami, a dziś z powagą odpowiada o moralności i solidarności społecznej. To jest ten sam, który nie założył rodziny, ale poucza całe pokolenia o tradycyjnych wartościach. Zauważyliście, że Kaczyński fobię ma bardziej rozbudowane niż encyklopedia PWN. Niemcy, geje, kobiety, elity, Unia Europejska, Tusk oczywiście. Wszystko groźne, wszystko czyha, wszystko trzeba zwalczać. Kaczyński dąży do zniszczenia państwa demokratycznego, bo w demokracji trzeba umieć rozmawiać, a on potrafi tylko rozkazywać. Marzy mu się Polska, tak jak jego kot, posłuszna, cicha i zawsze przy nodze. No niestety kraj to nie kot Kaczyńskiego i choć prezes próbuje trzymać nas na krótkiej smyczy, społeczeństwo wciąż ma ochotę nie gryźć. No ale w tym równoległym świecie, moi drodzy, Konfederacja tańczy jak panna młoda z kłopotami, raz z PiS-em, raz PO, raz z własnym cieniem. Mencen udaje, że leje piwo, ale tak naprawdę sprzedaje pianę i to z dna kufla. Braun to polityczny kaznodzieja, którego poparcie mieści się w marginesie błędu, wygłasza swoje teorie, jakoby, nie wiem, MOPS rozdawał zasiłki na rozum. Morawiecki, ten niczym taki wioskowy kronikarz, ogłosił, że Kaczyński jest Sigmą. Tak, wiecie, Sigma, Alfa, Omega, cokolwiek brzmi, to jakby, nie wiem, matematykę pomylić z kabaretem. No i w tym wszystkim, w tym całym cyrku Donald Tusk wygląda jak jedyny człowiek z planu. Człowiek, który zamiast tarana, Sigmy i politycznych kaznodziejów próbuje prowadzić państwo w XXI wiek. A że musi przy tym znosić krzyki starzejącego się dyrygenta, pianie młodego barmana i bełkot profesora od teorii spiskowych, no cóż, trzeba mieć nerwy jak linie wysokiego napięcia. No ale spokojnie, ten kieszonkowy dyktatorek, taran z dektury, ma to do siebie, że prędzej czy później się rozpadnie. Wtedy zostanie tylko kurz, bigos i kilka żałosnych hasełek do cytowania w podręcznikach patologii pod hasłem "Jak nie robić polityki". Gdy naród w Warszawie szedł za postępem, pisiory o łupach radzi.
Warszawa znów woła, koniec przekrętem pisiony ojczyznę zdradzili. O, cześć wam, panowie posłowie, za już nie mamy tej daty. O, cześć wam, biskupi, księża ojcowie, za honor ojczyzny zbrukany. O, cześć wam, panowie kaczyści, za szanse rozwoju stracone. O, cześć wam za wasze poglądy faszyści, za orła skradzioną koronę. Więc kiedy wybije czas rozliczania i żoną ucztę zgotuje, muzykę piekielną zaprosi do grania, księdolotnie wtedy tańcuje. O, cześć pan kantaki, karety, batyry i inne komórki, by w Polsce umieliście lepić kobiety, skończycie z Putinem do spółki. No i moi drodzy, tym sposobem zmierzam do końca, do podsumowania i podsumuję w ten sposób. Kaczyński to największe polityczne nieszczęście, jakie spotkało Polskę po 1989 roku. Nie dlatego, że nie potrafi rządzić, nie dlatego, że się myli, ale dlatego, że świadomie, z pełną determinacją przekształcił życie publiczne w pole osobistych porachunków, politykę w teatr paranoi, a demokrację w mechanizm w takiej bezdusznego dzielenia. To polityk, który nie buduje, lecz dekonstruuje, nie łączy, lecz rozwala, nie inspiruje, lecz zastrasza, zamiast słuchać, mówi, zamiast rozumieć, osądza, zamiast współpracować, kontroluje. Z takiego głębokiego lęku przed nowoczesnością, otwartością i dialogiem zbudował system, w którym lojalność ważniejsza jest niż kompetencje, a ślepe posłuszeństwo cenione jest bardziej niż uczciwość i myślenie. Przez lata wykorzystywał narodowe traumy i społeczne lęki do cementowania swojej władzy, tworząc narrację oblężonej twierdzy, w której prawdziwi, tak zwani prawdziwi Polacy muszą się bronić przed elitami, przed Unią Europejską, mediami, sędziami, nauczycielami, kobietami, a nawet dziećmi w tęczowych koszulkach. Kaczyński to taki typ człowieka, który nie potrafi kochać wspólnoty. Potrafi ją jedynie podporządkować albo zniszczyć. Społeczeństwo nie jest dla niego przestrzenią współpracy, ale polem bitwy. Państwo to nie zbiorowy wysiłek, ale aparat przymusu. Patriotyzm, zamiast być troską o dobro wspólne, staje się taką pałką ideologiczną. W jego świecie nie ma miejsca na różnice zdań, pluralizm, i wątpliwości. Wszystko musi być czarno-białe, podporządkowane jednemu centrum, czyli jemu samemu. W imię tych swoich chorych obsesji zatruł język debaty publicznej, uczynił z polityki taką permanentną kampanię wyborczą, a z przeciwników politycznych wrogów narodu. Słowa takie jak konstytucja, praworządność, europejskość, solidarność zostały przez niego albo ośmieszone, albo po prostu wypaczone. Słowo elita przekształcił w obelgę, a wolność zmienił w podejrzenie. Dzień, w którym Kaczyński odejdzie z polityki, będzie dla Polski dniem symbolicznego oczyszczenia. Nie dlatego, że znikną wszystkie problemy, bo one niestety zostaną, ale dlatego, że odejdzie główny architekt pogardy, nieufności i narodowego smutku. To będzie, moi drodzy, moment, w którym Polska może się znów uczyć oddychać, może się
podnieść z kolan nie po to, by z kimś walczyć, ale by wreszcie zacząć iść do przodu. Polska nie potrzebuje kolejnego mitu ani nowej wersji my kontra oni. Zasługuje na wolność, szacunek, nowy początek, bez kompleksów, bez pogardy, bez Kaczyńskiego i jego planktonu. No i na tym pozwólcie, że zakończę te moje przemyślenia na temat tego osobnika, tego szkodnika. Dla mnie Kaczyński jest rakiem na zdrowym organizmie naszego kraju. Ale jak zawsze piszcie, wyrażajcie swoje opinie. Ja wam przedstawiłem swoją, jak zawsze, opinię, ale liczę na wasze opinie. Myślę, że część będzie się ze mną zgadzała, część pewnie nie. I cóż jeszcze mogę powiedzieć? Mógłbym długo o Kaczyńskim gadać, ale już nie będę taki okrutny i oszczędzę wam tego, przynajmniej na razie. Jeszcze raz Grażynce i Jarosławowi bardzo dziękuję za wpłatę. Wam wszystkim dziękuję, jak zawsze, za to, że jesteście ze mną, że rozwijacie ze mną ten nasz kanał. Bez was bym po prostu nie istniał. Także wielkie, wielkie dzięki i ukłony dla was wszystkich. To tyle na dzisiaj. Widzimy się przy następnym materiale. A ja wam już dziękuję. Trzymajcie się. Cześć. Stodole na dole, tam nagle biskup nie umiał całować, dostał po pysku. Widziałeś, durniu, jak panna bije, nie umiesz całować, nie łap za szyję. Widziałeś, durniu, jak panna bije, nie umiesz całować, nie łap za szyję.